Witam słuchaczy i widzów moich podcastów i opowieści historycznych. Dziś opowiem Wam historię ostatniej wielkiej bitwy stoczonej na ziemiach Wysp Brytyjskich. To opowieść o starciu, które przesądziło o losach Szkotów, twardych, nieugiętych górali, potomków legendarnego Williama Wallace'a. Bitwa, w której krwią spłynęły marzenia o wolnej Szkocji i w której dźwięk dud i huk armat zapisał się na zawsze w dziejach tych ziem. Mgła unosiła się nad wrzosowiskiem Culloden jak szary całun. Wiatr z północy niósł zimny deszcz, który mieszał się z błotem pod nogami zmęczonych ludzi. Było południe 16 kwietnia 1746 roku. Na niewielkim wzniesieniu w cieniu dymiących dział stał młody mężczyzna w kilcie w barwach klanu Fraserów. Zaciskał dłoń na rękojeści długiego, szerokiego miecza. Obok niego stali inni: Cameroni, MacDonaldowie, Mackenzie. Górale z północy, przyzwyczajeni do ostrych zim i surowego życia. Niektórzy powtarzali modlitwy, inni milczeli. Wszyscy czekali na rozkaz do ataku, który miał wydać książę Karol Edward Stuart. Od niemal 60 lat Szkocją i Anglią rządziła nowa dynastia – Hanowerczycy. Od 1727 roku na tronie zasiadał Jerzy II, wspierany przez brata Wilhelma Augusta Hanowerskiego, księcia Cumberland. Katolicy Stuartowie zostali obaleni w 1688 roku, ale wielu w Szkocji wciąż uważało ich za prawowitych monarchów. Kiedy w 1745 roku na szkocką wyspę Eriskay przybył 25-letni Karol Edward Stuart, nazwany Pięknym Karolkiem, wiele klanów zobaczyło w nim nadzieję. Karol był synem króla Jakuba, prawnukiem lwa Lechistanu. Czy górale dostrzegli w nim wielkość pradziada Jana III Sobieskiego? Tego nie wiemy. Przystojny, charyzmatyczny młodzieniec obiecywał, że z pomocą Francji przywróci dawną dynastię. Górale ruszyli za nim. Jesienią zdobyli Edynburg, rozbili wojska królewskie pod Prestonpans i ruszyli w głąb Anglii. Ale sojusznicze wojska francuskie nigdy nie wylądowały, a w Derby zabrakło im odwagi, by maszerować dalej na Londyn. Rozpoczął się odwrót na północ, który zakończył się wiosną 1746 roku na wrzosowiskach Culloden. Z jednej strony stanęło około 5000 wyczerpanych i głodnych górali ubranych w kilty i koszule, uzbrojonych w brodswordy, topory i stare buszkiety. W ich szeregach byli ludzie klanów Campbell, MacDonald, klan Mackenzie, ochotnicy z Irlandii i Francji, Fraserowie z Lowand, ludzie, którzy szli do boju z dumą, choć ich wódz sam, stary Simon Fraser, nie odważył się sam przyłączyć do powstania. Naprzeciw nich 9000 żołnierzy królewskich pod dowództwem księcia Cumberlanda. W czerwonych mundurach dobrze wypoczęci mieli nowoczesną broń, artylerię i bagnety, które w ostatnich latach zmieniły oblicza bitwy. Między nimi rozciągało się podmokłe wrzosowisko. Górale dobrze wiedzieli, że w takim terenie ich najsilniejszą bronią gwałtowna szarża klanowa nie przyniesie zwycięstwa. Kiedy armaty królewskie odezwały się po raz pierwszy, deszcz żelaza spadł na zwarte szeregi Jakubitów. Ludzie padali całymi dziesiątkami. Wreszcie Karol Edward rozkazał atak. Fale Szkotów ruszyły naprzód, brodząc w błocie zasypywanych kulami z kartaczy. Krzyki klanowych wojowników mieszały się z hukiem salw muszkietowych. Fraserowie parli naprzód, trzymając sztandar z zielenim porożem, herbem klanu, ale zanim dotarli do linii przeciwnika, wielu z nich padło od ognia artylerii. Ci, którzy dotarli do brytyjskich szeregów, trafili na las bagnetów. Bitwa trwała niecałą godzinę. Na końcu wrzosowiska pokryły ciała zabitych górali, a wśród nich wielu ludzi z rodu Fraserów. Klęska była zupełna, zginęło około 1500–2000 Jakobitów.
Wojska Cumberlanda straciły zaledwie 300 ludzi. Zwycięzcy nie okazali litości, ranni byli dobijani na miejscu, jeńców rozstrzeliwano. Książę Cumberland rozkazał spalić okoliczne wioski, skonfiskować ziemię klanów i zakazał noszenia kiltów i tartanów. To nie była tylko porażka militarna, to był koniec świata klanów w Szkocji. Książę Karol Edward Stuart został wyprowadzony z pola bitwy i przez następne 6 miesięcy ukrywał się jako zbieg, aż w końcu został wywieziony ze Szkocji na pokładzie francuskiego okrętu. Tymczasem książę Cumberland zyskał wśród Szkotów ponure przezwisko – rzeźnik. Stary Simon Fraser, który próbował lawirować między oboma stronami, został wkrótce schwytany, skazany na śmierć i w 1747 roku ścięty w Londynie, jako ostatni arystokrata stracony publicznie w Wielkiej Brytanii. Wielu wojowników z klanu Fraserów poległo pod Culloden. Ich los przez długi czas pozostawał jedynie wspomnieniem wśród szkockich rodzin. Dopiero w XX wieku przypomniała je powieściopisarka Diana Gabaldon, tworząc postać Jimmy'ego Frasera, głównego bohatera cyklu Outlander. Jim jest fikcyjny, lecz zainspirowany prawdziwą tradycją rodu Lowantów. W serialu i powieści widzimy go jako dumnego wojownika rozdartego między miłością a obowiązkiem wobec ojczyzny. To on w jednej ze słynnych scen staje na wrzosowisko Culloden, gotów zginąć w walce za sprawę Stuartów. Outlander uczynił Culloden i Fraserów częścią światowej popkultury, ale dla samych Szkotów pole bitwy pozostaje przede wszystkim miejscem pamięci i żałoby. Dziś Culloden jest ciche. Wiatr porusza wrzosami, a nad torfowiskiem unosi się mgła. Kamienne głazy oznaczają miejsca, gdzie padli wojownicy poszczególnych klanów. Na jednym z nich wyryto proste słowa. Tu leżą ludzie klanu Fraser, wierni sprawie, która przepadła. Co roku potomkowie klanów przychodzą na wrzosowisko, by zapalić znicze i złożyć kwiaty. Ich przodkowie przegrali bitwę, ale nie utracili pamięci o wolności. Historia Culloden to nie tylko data w kronikach. To opowieść o odwadze, determinacji i o tym, jak legenda od Fraserów po Jimmy'ego z Outlandera potrafi sprawić, że echa tamtego dnia wciąż brzmią w sercach ludzi. Dziś wrzosowiska Culloden spowiła cisza, tak głęboka, że nawet ptaki milkną. Nocą wiatr niesie szept dawnych krzyków, jakby echa tamtej krwawej bitwy wciąż unosiły się nad ziemią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.